Zdarzenia niezmiernie wręcz niebezpieczne i będziemy z nimi zaciekle walczyć. Nie oznacza to rzecz jasna, że chuligaństwo zniknie, ale oznacza, że z tym chuligaństwem państwo zacznie lepiej radzić. Żeby uniemożliwić tak zwane ustawki, które dzisiaj nie są walkami na pięści, to też byłoby niedopuszczalne, no ale to już są tych akt o charakterze wyraźnie bandyckim. W związku z tym trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. Trzeba pracować nad rozwiązaniami regulacyjnymi. Tutaj najbardziej drastyczne, znane wszystkim kibicom piłkarskim, to są rozwiązania brytyjskie. My dokonujemy bardzo szybkiej, gruntownej analizy rozwiązań, najlepszych rozwiązań europejskich. Chcemy tego typu zjawisko wyeliminować. Chcemy, żeby był to sport jak najbardziej przyjazny właśnie dla rodzin. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj króciutko, szybciutko, bo o 12:00 cisza wyborcza w nocy. Chcę zdążyć, żeby się wgrało przed 12:00, żeby nie było przypału. Także dzisiaj już praktycznie o Nawrockim nic. Dzisiaj o twardym kibolu, Jarku i Lechu. Jak słyszeliście, Jarek był kibolem, naparzał się. Także dzisiaj trzymajcie się foteli, bo wyrwie Was z kapci. Ale na początek tak troszeczkę na serio, znaczy troszeczkę. Kaczyński ze śmierci brata zrobił polityczną szopkę, by podzielić Polaków. Dziś uczynił z niego kibola, by wybielić swojego podobiecznego z bandycką przeszłością. No powiem Wam, takie prawdziwie głęboka miłość do zmarłego brata w wykonaniu Jarosława. I o tym ten filmik i o tym też będą te właśnie niedzielne, moi drodzy, wybory. Z pewnością o tym słyszeliście, że Kaczyński nie wytrzymał i wyznał, że także brał udział w ustawkach. Wyobrażacie to sobie? Tutaj udało mi się dotrzeć do takiego unikatowego zdjęcia, które tu widzicie, właśnie z ustawek, gdzie Jarek uczestniczył. Zdjęcie autentyczne, możecie mi wierzyć na słowo. Także tutaj przedstawiam w obronie Jarka właśnie zdjęcie potwierdzające, że Jarek mówił prawdę. W dzisiejszym materiale tych zdjęć zobaczycie o wiele więcej. Także, moi drodzy, Jarosław Furioza Kaczyński na ustawce. Mało tego, nawet cipkousty Oskarek też lał się twardo po pyskach i ja mu wierzę, nie wiem jak wy. Kaczyński mówi, że walczył w ustawkach, Duda, że trzeba przestrzegać konstytucji, Nawrocki o przyzwoitości. To wszystko, powiem Wam, trzyma się kupy, to wszystko ma sens. I jak tu tym ludziom nie uwierzyć? Jakie jest nasze motto? Kurtka do szatni. No tak, kurtka do żadnej. Ty, ale chyba powiesz mi, jak tam w klubie, czy nie? No. Krystian się awanturuje. Powiedziałem mu, że jak będzie się awanturował, to go więc teraz nie wpuszczę. Chyba z tym, że Krystian to jest właściciel. To niedobrze. Także tutaj nawet nie próbujcie się śmiać, bo to wszystko jest autentyczne, prawdziwe. Jak Jarek mówi, to znaczy tak jest. Kaczyński powiedział, że jego brat Lech również brał udział w kibolskich ustawkach. Dobrze, że ta kampania wyborcza nie trwa dłużej, moi drodzy, bo pewnie dowiedzielibyśmy się też, że był sutenerem, lichwiarzem, ćpunem, złodziejem, oszustem. Tak teraz poważnie. Powiem Wam, że nikt tak nie zszargał imienia Lecha Kaczyńskiego jak jego własny brat. Ale u Kaczyńskiego, jak wiecie, władza ponad wszystko. Ale wracając do wypowiedzi, do tej sensacyjnego oświadczenia naszego Zbawiciela, Słońca Narodu, zaszczańca Jarka, siewce łupieżu, powiedział tak: nie potrafię policzyć, ile razy byłem we wczesnej młodości pacjentem pogotowia ratunkowego. Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy, czy podczas jakichś
meczów piłkarskich, tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo bardzo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób w najwyższym stopniu zdecydowany, zapewniał nasz Jarosław. I ja mu wierzę, Jarek pewnie się tak naparzał, że tam zęby latały na wszystkie strony. Powiem wam, ostra ekipa nieznanego klubu piłkarskiego na chwilę przed ostrym laniem innej ekipy, szpitale w sąsiedztwie miały kupę roboty z przewagą kupy. Oczywiście zdjęcia koloryzowane. Proszę Państwa, zostały wam ustawki. To odpowiadam na to, że powołaliście się tutaj na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On co prawda to w młodszym było wieku, ale też w tego rodzaju ustawkach, to znaczy bójkach i to często takich dosyć niebezpiecznych też brał udział i co? Powiem wam tak, próba ratowania Nawrockiego przez Kaczora czy przez tą całą klikę pisowską sięgnęła już dna. Jakim trzeba być zakłamanym, małym, żałosnym człowieczkiem, żeby swego zmarłego brata mieszać w wybielanie gangusa Nawrockiego. Ale w sumie nie powinno nas to dziwić. Na trumnie brata bawił się dobrze przez kilka dobrych lat. Czyli oderwany od jakiejkolwiek rzeczywistości, dziadkowi już odjechał pociąg razem z peronem. Tutaj nazwijmy to umownie starszy pan w zaskakującym wyznaniu: ja z Lechem też brałem udział w ustawkach. Kaczyński, powiem wam, odleciał i zaskoczył tym całym wyzwaniem o ustawkach. Wstydziłam się swojego uśmiechu, a dzięki protezie i kremowi mocującemu korega odzyskałam pewność siebie. Także tak, moi drodzy, ten obszczany siewca łupieżu stwierdził, że on i jego brat Lech Kaczyński w młodości też brali udział w ustawkach. Powiem wam, mnie to wyrwało z kapci. A miało to miejsce w czwartek. Kaczyński wziął udział w konferencji prasowej, podczas której rycersko bronił oczywiście Nawrockiego i faktu, że jego kandydat na prezydenta brał udział w brutalnych ustawkach. Tak dla przypomnienia, chociaż może większość z was wie, Nawrocki sam ujawnił te szokujące wieści w rozmowie ze Sławomirem Mencenem i potwierdził, że brał udział w ustawce pseudokibiców 70/70 w lesie. I tutaj Kaczyński przyjął taktykę bagatelizowania tych doniesień i najpierw stwierdził, że sam brał udział w ustawkach, tyle, że oczywiście w dzieciństwie. Bo jak wszyscy wiemy, te ustawki w dzieciństwie to były najbrutalniejsze. Te w późniejszych latach to już tam jest mały pikuś. To, co Jarek się naparzał, to nikt, żaden kibol nie może się z tym po prostu równać. I chyba w to nie macie jakichkolwiek wątpliwości. Powtórzę to, bo naprawdę ten tekst utkwił mi tak w głowie, zakorzenił się niczym widok zepsutych zębów Kaczyńskiego. Nie potrafię policzyć, ile razy ja byłem we wcześniejszej młodości pacjentem pogotowia ratunkowego. Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy podczas jakichś meczów piłkarskich. Tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób w najwyższym stopniu zdecydowany. Staram się zachować powagę, choć mi jest ciężko. Przypomina mi się ten tekst, powiem wam, gdy Kaczyński opowiadał, gdy
zrobił poważną minę i dziarsko wszedł między uzbrojonych zomowców. Pamiętacie te opowieści też Kaczyńskiego. No. Kaczyński, powiem, trzeba przyznać, ma cholernie wybujałą wyobraźnię. No i to jego stwierdzenie, że jak stwierdził, że jego tragicznie zmarły brat, prezydent RP Lech Kaczyński, też brał udział w ustawkach. Jak powiedział, powołujecie się na Lecha Kaczyńskiego. On co prawda w młodszym wieku, ale w tego rodzaju ustawkach czy bójkach też często niebezpiecznych brał udział. No i co? Łyso wam lewaki? Kurwa, witam. Będziemy się napierdalać. Rosjanie naruszyli pakt tego. Ze sprzętem na nas wjechali. No i kurwa co, idziemy. Po sprzęt każda morda dostanie pałkę, jak kurwa braknie to. Akumulator na kablu będzie git. Słuchajcie, wjeżdżajcie w nich, kurwa, bez pierdolenia. Psy dogadane nie będą się wpierdalać, więc macie wolną rękę. Wjeżdżajcie w nich na pełnej kurwie, 5 minut i po robocie. Mordy, my już jedziemy na miejsce tego. Ma być wjazd na pełnej kurwie, że ich zmiatamy od razu. Z fartem. Widzicie, kurwa, Rosjanie się zesrają, jak to zobaczą, kurwa, no. Tego typu kurwy jebane się ze sprzętem się wjebały. Niehonorowe rosyjskie pały, ja pierdolę ty, ale akcja. Moi drodzy, już kończę. Tak mówiłem dzisiaj króciusieńko, bo chcę zdążyć przed 24, żeby ten filmik wskoczył dla Was. Podsumowując, wyobraźcie sobie teraz, jest ostatni dzień, ostatnie godziny, ostatni dzień był przed ciszą wyborczą i teraz sobie, moi kochani, pomyślcie, gdyby PiS, gdyby Kaczyński, gdyby ten plankton pisowski miał cokolwiek na Trzaskowskiego, odpaliliby to właśnie dzisiaj z wielkim hukiem, żeby nie dało się już niczym tego przykryć. No ale jak się okazało, nic takiego się jednak nie stało. Bo Trzaskowski jest czysty jak łza. Oni wymyślają różne pierdoły, ale że nic konkretnego na niego nie mają. Oczywiście w przeciwieństwie do Nawrockiego. Moi drodzy, w niedzielę po 35 latach możemy odesłać Kaczyńskiego w polityczny niebyt, rozumiecie? Po 35 latach może być koniec spisu. Także do roboty, moi kochani, do roboty. W niedzielę zobaczymy, ile mamy inteligentnych ludzi w Polsce, a ile po prostu głupców, którzy wierzą w te brednie Kaczyńskiego i jego wierchuszki. Mam nadzieję, że w niedzielę będziemy się cieszyć, nie wkurzać. Mam nadzieję, że Polacy ockną się i nie pozwolą na dewastowanie naszego kraju, ośmieszanie naszego kraju, bo już się śmieją nawet z kandydata Nawrockiego. Także nie przedłużam, lecę to szybko montować, wrzucać Wam. Ja Wam już bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam Was w niedzielę na live'a. Będziemy czekać na wstępne wyniki. I mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić, jak zawsze. Także dzisiaj tyle. Dzięki i do zobaczenia w niedzielę o 18 na live'ie. Trzymajcie się, moi drodzy, i trzymajcie kciuki. Cześć. I na głosowanie. Czas jesteśmy na miejscu, przyglądamy się temu bezprawnemu, bezprecedensowemu również, ale bezprawnemu działaniowi koalicji 13 grudnia i podległych jej funkcjonariuszy. Kandydat na prezydenta wielu talentów, fachowiec od szczepionek, szczepień na polio i wybitny geograf, bo z Watykanu do Rzymu jest bardzo blisko. poliglota Very hard task, but I need to bite the bullet. i do tego jeszcze pisarz. O przepraszam, to nie ten, tamten się inaczej nazywa.
poczcie ktoś przychodził, mówił coś miłego na przykład o panu albo o pana partii, wychodził, inkasował 500. To jest normalne, że u naszej partii się będzie miło. No. Sekunda, jeszcze raz. O Prawie i Sprawiedliwości, suwerennej Polsce, solidarnej Polsce, no to tylko powinno się dobrze mówić, bo to była znakomita koalicja Zjednoczonej Prawicy i pani się uśmiecha, ale z zazdrością widzę, z lekkim przekąsem. I ona kiedyś do władzy wróci, bo widzi pani...